Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w kolejnej kosmetyczce miesiąca, tym razem kwietniowej. Musimy przygotować sobie kosmetyczkę na wiosnę i troszeczkę pozmieniać rotujące kosmetyki. No właśnie, bo czym jest kosmetyczka miesiąca? Jest to projekt, w którym wybieramy sobie dane kosmetyki z naszej kolekcji do używania, tak aby nasza kolekcja przez cały rok rotowała, żebyśmy nie sięgali cały czas tylko i wyłącznie po naszą jedną ulubioną paletę czy jeden ulubiony róż, tylko tak, aby zmieniać te kosmetyki i wybierać w zależności od tego, na co konkretnie mamy ochotę. Dzięki temu używamy i zużywamy naszą kolekcję, nic nie zostaje pominięte i też mamy fajną okazję do testowania jakichś nowości. U mnie właśnie w tym miesiącu będzie troszkę tych nowości, ale oczywiście nie tylko i mam Wam wspaniałe zapachy do pokazania. W kosmetyczce marca miałam przede wszystkim do przetestowania NYX Lip Lingerie, czyli tą konturówkę, która jest takim pisakiem delikatnie tintującym usta i no właśnie ona działa jak trochę taki flamaster do ust, który jest właśnie naszą konturówką i powiem Wam, że faktycznie jest to bardzo trwałe, bardzo dobrze się utrzymuje. Fajne jest to, że nie rozpuszcza tego produktu błyszczyk, bo często przy takich jakichś trwałych, niby zastygających rzeczach też te błyszczyki tak potem to wszystko rozmymują, a tą konturówkę nie, ona się fajnie utrzymywała. No jest to tak naprawdę, tak jak były swego czasu modne takie pisaki do ust, no to one też były trwałe, ale też się zjadały gdzieś tam od środka, natomiast to, przez to, że to jest głównie na konturze, no to się tak nie zjada, bo tutaj właśnie kontur to zazwyczaj nam zostaje, więc trwałość jest naprawdę fantastyczna, ma świetny kolor, akurat ja sobie wybrałam 05 Lip Lock, bo uwielbiam takie chłodniejsze brązy i ten odcień był absolutnie fantastyczny. Trzeba troszeczkę się nauczyć pracować na pewno tą konturówką, ale myślę, że warto, bo jest naprawdę bardzo przyjemna i ładne lip kombosy można za jej pomocą stworzyć. Widziałam, że jest mega hitowa i mega wiralowa, że ja ją w ogóle bardzo drogo kupiłam, bo nie mogłam jej nigdzie znaleźć akurat tego konkretnego odcienia, który ja miałam, także może warto polować na jakieś promocje albo coś w tym stylu. Jeśli chodzi o paletki, to były moje 3, których używałam w marcu i chyba najczęściej sięgałam po tą, bo miałam ochotę na jakieś takie, wiecie, różne kolory, jakieś proste make-upy z użyciem jednego koloru. Tutaj nagrałam chyba Get Ready With Me z którymś z tych takich zieleni, będzie on opublikowany. W każdym razie tak, to mi się najbardziej chciało, bo miałam ochotę na róży, to mam ochotę na niebieski, to mam ochotę na zieleń, to mam, na jakiś żółty i tak dalej, więc to mi się bardzo fajnie używało. To są takie pojedyncze cienie z Glam Shopu i też niektóre są cieniami z rozbiórek tych dziewiątek takich monokolorystycznych z Glam Shopu, więc to są Glam Shopowe cienie. Używałam sobie również Delicious Delights Cosmic Brushes, cudowna paletka właśnie na wiosnę, na lato, taka pastelowa i też parę razy zdarzyło mi się jej użyć i używałam sobie paletki, a w zasadzie cieni z The Dots, bo tutaj mam poprzestawiane w paletce z CeraVe jakby własna mieszanka, własna przeróbka. Tutaj tych matów troszkę używałam. No, ale chyba najczęściej jakoś tak miałam ochotę właśnie na te kolorki, takie, żeby robić proste makijaże z kolorem. Kilka dni temu odezwała się do mnie marka Soppo. Nie wiem, czy kojarzycie te zapachy, ale to są, słuchajcie, monoperfumy. Zaproponowali mi wysłanie niezobowiązującej paczki i słuchajcie, to jest tak wszystko cudne, że ja się czuję zobowiązana o tych zapachach Wam opowiedzieć, bo to są, słuchajcie, monoperfumy, czyli zapachy, które mają jakby jedną nutę zapachową w sobie, albo tam powiedzmy dwie, ale ten sam zapach jest w nucie głowy, w nucie serca i w nucie bazowej, więc mamy przez cały czas tak samo pachnący zapach. Ja dostałam 4 różne zapachy. Tutaj mam na przykład Snacks with Legs. To jest, słuchajcie, zapach lawendy. To jest przepiękny lawendowy zapach, taki leciutko, no mi się lawenda tak delikatnie mydlano kojarzy. Mydlany, taki suchy, troszkę chłodny, przepiękny. Jak lubicie lawendę oczywiście, to cudowny, uspokajający, elegancki, troszkę męski. Ja uwielbiam. I w ogóle w każdym takim zapachu są piny, można je sobie odpiąć i wykorzystać. Tutaj mam Flutter Butter i to jest zapach jaśminu, guys. To jest spełnienie moich marzeń. Po prostu wącham ten zapach i czuję moje zabawy z dzieciństwa, z moją siostrą, gdy wskakiwałyśmy sobie właśnie na takie już porządnie wyrośnięte drzewko jaśminu, bawiłyśmy się w tym jaśminie, jakby to była, wiecie, nasza baza, nasz dom.
czuję zapach mojego własnego ogródka wieczorem, kiedy jest ciepło, wychodzę na dwór, jest tak już widno, idę nazbierać sobie gałązek jaśminu i stawiam je sobie w jakimś ładnym flakonie w domu. Piękny, no jak lubicie oczywiście jaśmin, to jest taki najczystszy, najprostszy zapach jaśminu. Przepiękny, taki orzeźwiający, kwiatowy, lekko kremowy, ale też czuć takie, wiecie, nuty tych wszystkich gałązek, listków. Przepiękny. Ja uwielbiam jaśmin, także w tej formie wow. To jest chyba jeden z moich, chociaż ciężko mi powiedzieć tutaj o ulubieńcu, bo jestem zachwycona wszystkimi, które tutaj dostałam. Tutaj mamy Doggy Siren i to jest zapach bzu. I znowu mi się przypominają moje zabawy z siostrą, jak właziłyśmy na bez i też robiliśmy sobie tam bazę, bo moja babcia miała akurat przy domu taki duży krzew jaśminu i obok takie duże drzewko, duży krzew bzu. Piękny. Tak naprawdę bez to jest lilak pospolity, to nie jest bez, ale wiemy o co chodzi. Uwielbiam, to jest jeden z moich ulubionych kwiatów, moich ulubionych zapachów. Bez cudownie mi się kojarzy, jest tak unikatowy i w ogóle nie ma zbyt dużo perfum o zapachu bzu. Albo z takimi wyraźnymi nutami bzu. Piękny, piękny. No dla mnie to jest taka polska wiosna. Piękny, lekki, pięknie kwiatowy zapach. Cudowny, cudowny. Po prostu jestem zachwycona tymi zapachami. A tutaj mam Woof Fluff. To jest zapach, słuchajcie, gumy balonowej, ale mi się troszeczkę inaczej kojarzy ten zapach. Jak go powąchałam za pierwszym razem, tak jakby te pierwsze wrażenie, to miałam opad szczęki, nie? Po prostu z czym mi się to kojarzy, nie mogłam sobie tak przypomnieć do końca, co to jest za zapach. Ja go znam, ja go kojarzę, ale co to jest? I doszłam do tego, że dla mnie to jest zapach orężady. Takiej, wiecie, tej takiej różowej, takiej jarzeniowo-różowej, musującej orężady. Po prostu zarąbisty jest ten zapach. Szczególnie tak na samym początku on jest taki właśnie leciutko, taki musujący, wyrazisty, słodziutki. Jest ten zapach taki słodki, jest ta wata cukrowa, czy jakieś takie, wiecie, takie ala pudrowe cukierki, ale one są tak jakby leciutko na początku właśnie kwaskowo musujące. Coś pięknego, jest po prostu przeuroczy ten zapach. I już go też miałam okazję nosić i bardzo fajnie się nosi. I faktycznie przez cały czas on pachnie tak jak teraz. I to jest też fajne, bo czasami te nuty początkowe bardzo nam się podobają w perfumach, a potem one dojrzewają do jakichś takich, że coś tam nie pasuje, a tu cały czas one pachną tak samo. I nie ukrywam, że ja sobie na ich stronę już weszłam i już sobie obczajam kolejne zapachy, bo mają fantastyczne. Na przykład o zapachu gorącej czekolady z piankami. Coś, co mnie bardzo, bardzo intryguje, o zapachu korzennej coli. Ja muszę ten zapach powąchać. Albo o zapachu lipy. Jak ja kocham zapach lipy, to jest najpiękniejszy perfum na świecie. Po prostu... Słuchajcie, one są naprawdę spoczko cenie moim zdaniem, bo one kosztują 99 zł. Mamy tutaj 50 ml i to są perfumy. To nie jest woda perfumowana, bo one mają tutaj stężenie 30% bodajże zapachu. Perfumy w takiej cenie z tak prześlicznymi zapachami, słuchajcie, jestem zakochana. Ja po prostu chodzę co chwila i te wszystkie koreczki wyciągam i wącham. Na co ja mam dzisiaj ochotę? Rano się czymś tam psikałam, ale potem się przebierałam. To mogę się chyba jeszcze raz psiknąć. nie mogę z tego. Po prostu orężada, nie? Dla mnie orężada. Też mi się kojarzy trochę ta orężada z dzieciństwem, nie powiem. Bo też żeśmy z siostrą zawsze kupowały orężadę w takim przyszkolnym sklepiku. Szły za ten sklepik, otwierały, bo to były w takich butelkach, takich szklanych. I żeśmy robiły tak żeby ona robiła takie psz. I połowę żeśmy marnowały na tym. A resztę musiały dopić. Chyba dzisiaj bez. Dzisiaj bez, czyli Doggy Siren. Wspaniałe. I ostatnio sobie tak pomyślałam, jak ja kocham perfumy, że jestem totalna perfumiara. Potem myślę sobie, nie jestem perfumiara, bo mi się bardzo mało zapachów podoba. Ja jestem taka wybredna, mało co. A ja mam teraz tyle tych flakonów,
I nie potrafię z żadnym się rozstać, bo wszystkie uwielbiam. Także może jednak jestem perfumiara. Może powinnam zmienić branżę. No dobra, lecimy z tym makijażem. Tutaj chciałabym potestować sobie dzisiaj również kilka produktów od Claresy. Odezwali się również do mnie, to też jest taka przesyłka PR-owa, niezobowiązująca. Natomiast zaproponowali, żebym wybrała sobie coś, co mnie interesuje, a mnie w szczególności interesowała taka baza zielona Anti-Redness i ten pisaczek do brwi, który jest, no wiecie, troszkę jak ten pisak z NYXa. Chcę zobaczyć, czy on też będzie fajny, czy będzie miał fajną końcóweczkę i pozostałe produkty już tak wybrali dla mnie jakby sami, można powiedzieć. Także zacznijmy sobie właśnie może od tej bazy Anti-Redness Underwear Base. Zastanawiałam się, czy to będzie coś takiego mniej więcej jak Erborian. Zobaczcie, że ta baza jest faktycznie lekko zielona, ale ona nie zostawia takiego pigmentu, bo Erborian on ma w sobie troszkę zielonego pigmentu, ale ma też takie kapsułki z pigmentem jakby w kolorze skóry. To jest po prostu taka baza, która ma taki leciutki w sobie zielonkawy, wiecie, tint. Na razie jestem zaczerwieniona, jak dotykam skóry, to zawsze się czerwieni, więc musimy chwilę odczekać, ale mam wrażenie, że faktycznie delikatnie zmniejsza taki, wiecie, taki czerwony efekt na skórze. Nakładam na razie na jedną połówkę, żebyśmy sobie zobaczyli. I jest bardzo fajnie nawilżająca, więc też mamy taki efekt pielęgnacyjny. No i zobaczcie teraz ta połówka i ta połówka. Moim zdaniem widać w szczególności w tej okolicy, że tutaj jest mniejsze zaczerwienienie. To nie jest tak, że ona jakieś tam pousuwała mi, nie wiem, pozakrywała jakieś zaczerwienienia, ale widać różnicę moim zdaniem, że skóra jest mniej zaczerwieniona. Tutaj bez bazy, tutaj z bazą. Także odrobinka tego zielonego pigmentu w tej bazie jednak zrobiła robotę. Więc myślę, że dla osób, które mają problem z rumieniem, z naczynkami, może to być fajna opcja, właśnie jeżeli mamy jakiś taki obszar większy zaczerwieniony, czyli nie w sensie, że jakieś tam 2 pryszczyki, tylko właśnie takie większe placki na twarzy zaczerwienione, to może być spoczko ta baza. No mi się wydaje, że buzia jest taka delikatnie bardziej jakby wyrównana, że jest mniejsze to zaczerwienienie na twarzy. Dla mnie okejka. Jako korektor użyję sobie mojego takiego standardowego, powiedzmy obecnie, z Glam Shopu. To jest ekspert rozświetlający. A ja w ogóle chciałam najpierw zrobić oko, ale chyba jednak nie zrobię, bo jeszcze nie wiem, co chcę na oku. I doklepuję gombulinką malutką. Wasze zdrówko, dzisiaj herbatka masala chai. Dobra, tylko już trochę zimna się zrobiła. Zawsze robię sobie taki wielki kubek i potem się czymś zajmuję, coś robię, trochę piję, trochę nie piję i zawsze końcówkę wypijam zimną i ta końcówka jest zawsze taka niedobra. Jako podkładu chciałabym użyć sobie Lancôme Teint Idole Ultra Wear numer 235N, ale delikatnie sobie go rozjaśnię. I tutaj użyję tego rozjaśniacza z Hean bielutkiego i nakładam sobie pędzelkiem i będę doklepywać puszkiem. Może gombulinką tą malutką? To jest Flower Nose, ten taki puszeczek malutki. Może nim sobie doklepię. Ładnie podkład na tej bazie wygląda. Ona faktycznie tak leciutko jakby nawilżała, ale też nie jest to nawilżenie takie, że wiecie, że mam teraz taką mokrą skórę, tylko takie ładne. Podoba mi się ta baza. Spodziewałam się na początku, jak ją zobaczyłam na stronie, że to może właśnie być coś na zasadzie tego Erboriana. To nie jest to, ale jest też fajna, nie? Czasami, ja tak zauważyłam w ogóle też w internecie, że czasami oceniamy jakiś kosmetyk na podstawie naszych oczekiwań, a niekoniecznie tego, co na przykład mówi producent, albo co obiecuje tam właśnie firma, czy tam kolekcja, czy coś tam, tylko tak, bo nam się tam wydawało, że może to by było takie i oceniamy na przykład negatywnie, no bo jednak nie jest takie, nie? I tak właśnie tak się trochę złapałam na tym właśnie przy tej bazie, że myślałam sobie, myślałam, że to będzie bardziej kryło, albo coś, myślę sobie, przecież nie jest napisane, że to jest kryjąca jakaś baza, nie? To nie jest CC, tak jak tamten Erborian, tylko to jest baza. No i jak tak się zaczęłam przyglądać temu, jak ona działa i co robi, to mi się spodobało, bo już jej raz użyłam. Okej. Buźka wygląda całkiem
przyjemniutko. Chciałabym też użyć sobie tych duo do policzków, czyli bronzer i róż, który ma w sobie jeden kremowy i jeden suchy. Jeszcze ich nie otwierałam, nie sprawdzałam nawet kolorów, słuchajcie. Robię to od razu z Wami. Czyli mamy tu tutaj duo palette Creamy and Pressed i tutaj jest odcień 01 More Sculpted, więc liczę, że może będzie taki ciutkę chłodniejszy. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, ukryty pod spodem taki kremowy bronzer, a tutaj suchy. W moim odczuciu kolejność, jakby wielkość tych opakowań powinna być odwrotna, bo to zwykle kremowy nam się szybciej zużywa niż suchy. Suchy starcza na wieki wieków. I róż też mam w odcieniu 01 Awesome Blossom. Czy to będzie cukierkowy róż, czy może jakiś inny? Tak, mamy cukieraska. Takiego różowiotkiego. No śliczny, ten mi się bardzo podoba, ten kremowy u góry. Także sprawdzimy je sobie. Użyję sobie czystego pędzelka, żeby zamoczyć się tutaj. Chcę zobaczyć, jak będzie się bezpośrednio z opakowania nakładać. Czy to jest bardziej taka gęsta, kremowa, tłusta formuła, czy bardziej woskowa. Zaraz zobaczymy. Nakłada się przyjemnie. Odcień jest moim zdaniem bardziej ciepły niż konturujący, bo na mnie wychodzi ciepło, więc na karnacjach, które są stricte chłodne, będzie on raczej ciepły. Ale bardzo przyjemnie się nakłada. Naprawdę. W ogóle tutaj vibe tego opakowania trochę jak ten Patrick Ta, no nie? Bardzo, bardzo popularny ostatnio. Widzę, że marki robią właśnie coś podobnego, że w takiej konfiguracji kremowy i suchy. Bardzo często ostatnio. No ale nałożył się znakomicie moim zdaniem. Zobaczmy sobie w takim razie ten kremowy róż. Potem przypudruje się i nałożymy sobie suche. To do kremowego różu użyję sobie takiego pędzelka, to jest ten z Flower Nose. Ja lubię je do kremowych rzeczy. I zobaczmy tego cukieraska. O, piękny. Śliczności. Oj, oj, oj. Lubimy się. Ale śliczny. Śliczny. Jeszcze troszeczkę sobie dołożę. Podoba mi się ta ochronna tutaj osłonka na te kremowe. Jednak wtedy jest mniejsze ryzyko, że coś tam będzie się brudzić czy przyklejać. No śliczności. Moim zdaniem śliczności. Kolorek jest przepiękny. Zresztą bardzo popularne. Teraz są takie różyczki, ale takie różyczki wyglądają pięknie. To może troszkę się psipudruję. Tutaj użyję sobie pudru Woalka z Glam Shopu na policzki, a na centralną część twarzy Sensu Mare Algotone, ten matujący. I tutaj użyję sobie tej mojej gombulinki, tylko drugiej strony tej czystej. To jest mini puszek ogólnie, nie? Ale gombulinka brzmi dużo fajniej, tak? Więc będziemy mówić gombulinka. Wracam w takim razie do bronzera i tym razem używam sobie tej suchej części skośnego pędzelka. Trochę za dużo nabrałam. Wydają się być takie troszeczkę lżej sprasowane, bo takie odrobinki okruszków jakby widać po nałożeniu, wiecie, na pędzelek. Więc na pewno fajne dla osób, które lubią taki bardziej wyrazisty kontur i męczy ich takie machanie pędzelkiem, ale to też nie jest tak, że teraz zrobi nam bardzo mocny efekt, zaraz sobie zrobimy plam i tak dalej, bo moim zdaniem no, na luzaku, nie? Ja mam dosyć mocno zbity pędzel, a tutaj żadnych plam nie ma. Po prostu mówię o tych rzeczach bardziej jako o cechach, nie o wadach, tylko przedstawiam Wam konkretne cechy danego produktu. Bo każdy lubi co innego, dla jednych to będzie zbyt mocno pigmentowane i będzie robić plamy, a dla kogoś to będzie za delikatne i w ogóle nic nie będzie widać na policzkach, nie? Także dla mnie gitówka. I lecimy sobie z różem. Chyba użyję sobie tego samego pędzelka. Różyk. No mega cute. Mega, mega cute. Piękności. Także cerę mamy z głowy. Przejdźmy sobie do brwi i tutaj bardzo, bardzo jestem ciekawa tego pisaczka, bo wiecie, że uwielbiam robić makijaż brwi właśnie pisaczkiem i żelem. I ja tutaj dostałam odcień 01, czyli Ash Brown. Dobry wybór. No mamy końcówkę taką, wiecie, włoskową, nie? Że to jest taki pisaczek włoskowy, a nie gąbeczkowy, piankowy. Tak jak ja zwykle używam NYX-a, ktoś by mi zamknął oczy i dał w rękę, no to bym wyczuła, że grubsze jest to, ale tak to na brwiach
Super. Super cieniusieńkie włoski, bardzo precyzyjne. Nie jest też przepigmentowane, że robi, wiecie, nam takie właśnie jak pomada efekt, tylko właśnie takie cieniutkie paseczki. Coś z tą brwią tutaj muszę zrobić, ona jakaś taka tu się za gruba zrobiła na końcu. Nie no, super. Bardzo ładny kolorek. Moim zdaniem idealnie pasuje mi do włosów. Zrobię dla Was takie porównanie, czyli to jest 01 Ash, nie, 01 Ash Brown. Tu mamy Ash Brown, ok. I porównam sobie z moim NYX-em, który jest też Ash Brown, ale odcień 06. I tu jest NYX. No to ten mi się wydaje, ten z Claresy, zobaczcie, wydaje się chłodniejszy jeszcze. Tu mamy Claresy, tu mamy NYX-a. NYX jest troszeczkę jakby miał więcej w sobie ciepełka, a ten jest jeszcze chłodniejszy. Moim zdaniem spoko. Odcień jest naprawdę super. I zobaczcie, to jest... No rewelka, kocham. Zobaczcie. Nie schodzi to. I utrwalamy oczywiście moim ulubionym żelem Claresa True Glue. To jest akurat produkt, który sama sobie kupiłam i zresztą wykańczam go. I już mam dosłownie końcóweczkę. Jeden z bardziej mocniej utrwalających żeli na rynku. A cena jest po prostu śmieszna dosłownie. Zanim przejdziemy do oka, to na usta nałożę sobie Perfecting Jelly Lip Mask. Taką maseczkę do ust. To jest takie gęste. To ja sobie użyję stąd tego troszkę. To jest gęściutkie. To może być naprawdę spoko. Faktycznie taka lekka jakby galaretka, ale taka treściwsza. To nie jest takie wodniste. Przyjemniutkie. Kupiłam sobie też ostatnio niebieską maskarę z Claresy i oni dosłali mi do kompletu niebieski eyeliner, więc może sobie wykorzystamy właśnie te niebieskie cudeńka. A mnie tak dzisiaj ciągnie do jakichś takich mega złoto, takich wręcz rudych, takich klimatów. Pokażę Wam paletki, które sobie tak wybrałam chyba na ten miesiąc, które tak najbardziej mam ochotę poużywać, więc z nowszych to jest ta Nomad Aurora Cruise, czyli cała błyszcząca paleta, widzieliście ją w jednym z testów. Chciałabym w tym miesiącu właśnie móc się pobawić różnymi kolorami błyszczącymi. Piękna jest ta paleta, po prostu ją uwielbiam. Kupiłam ją sama, bo po prostu bardzo mi się spodobała. Mam tutaj też paletkę z Oden's Eye i Heather Austin, którą dostałam i tutaj też był tydzień makijaży z tą paletką, więc mogliście zobaczyć, ale tak mnie właśnie ciągnie też trochę do zieleni w tym miesiącu, więc tutaj mam sporo ładnych zieleni, więc może ta paletka. I tak jak właśnie sobie tak przeglądałam te moje zbiory, wybierałam, no to nie mogę się oprzeć od Santorini, jakoś tak po prostu no woła mnie i mnie woła strasznie właśnie dzisiaj ten odcień, który jest właśnie taki żółto-złoto-pomarańczowo-rudy, jakiś taki po prostu taki właśnie i mi się wydaje, że to może być właśnie fajny make-up, także na pewno sobie użyjemy dzisiaj tego archipelagu. To zacznę sobie od kredki i zrobimy coś, wiecie, na zasadzie takiego jakby leciutkiego, przysmołczonego makijażu i tutaj mam szarą kawę z Glam Shopu i tutaj dosłownie robię coś takiego przy rzęsach, zamykam oko, żeby też przy górnych rzęsach tą kredkę sobie nałożyć. Nie musi być super dokładnie i teraz troszeczkę wyżej nad rzęsami. Tak to wygląda i tak ma wyglądać. Paluch rozmazuję. Póki jest miękka jeszcze kredka. O, tego jest, a jest, patrzcie ile tego jest. Don't worry, be happy. Bardzo, bardzo wydajna kredka. Nawet może za dużo jej nałożyłam, bo to jest, wiecie, żelowa, więc jej się nakłada dużo, ale jest ok. Zobaczcie. Już jakby pół make-upu zrobione, nie? No i robimy to samo z drugiej strony. Na linię wodną, górna linia wodna i nad rzęsami minimalnie. I rozcieram. Mamy już fajną bazę. Teraz sięgniemy sobie po jakieś maty i tutaj może użyję sobie tej małej mlecznej. Taki klasyczny brązik. On nie jest ani tam jakiś za ciepły, ani za chłodny. A nie, w sumie cieplejszy. W opakowaniu troszkę inny się wydaje. I nakładam sobie tutaj w załamanie powieki, żeby stworzyć jakąś Kurczę, dawno nie miałam takiego brązowego make-upu. On nie będzie taki do końca brązowy, ale tak jak patrzę na to, całkiem pretty. O! W ogóle dzięki, że mi przypomnieliście, że nie nałożyłam w ogóle bazy pod cienie, nie?
Także trwałość dzisiaj oceniam 10 na 10. Masakracja. Tutaj to jeszcze coś tam powinna zadziałać, ale tutaj to nie wiem, co z tego będzie. Dobra, nakładam. Więc głównie tutaj w załamanie powieki i tak powyżej, żeby ładnie rozmiękczyć tutaj cały make-up. Ale też oczywiście ściągam sobie troszeczkę na powiekę ruchomą, żeby połączyć z tą kredką, żeby to się wszystko tutaj ładnie mi zazębiło, że tak to ujmę. To może na dolną również, żeby zrównać kolory. To jest tak pięknie to wszystko roztarte przez tą kredkę, że niewiele trzeba, ale minimalnie sobie dołożymy, żeby kolorystyka nam się zgadzała. Lubię takie smokey, leciutkie. Fajne, fajne, ale lecimy dalej. I teraz lecę sobie z archipelagiem. Czyli takie, wiecie, takie piękne złoto-pomarańczowe coś na całą powiekę. Wow. Chyba dawno nie używałam tego archipelagu. Piękne to jest. I w ogóle matchi fajnie z moim outfitem dzisiaj. A ja założyłam dzisiaj brązową koszulę z myślą o tym, że będę pewnie coś kolorowego sobie dzisiaj robić i będzie tak, wiecie, neutralna baza, będzie się wszystko zgadzało tutaj. A ja dzisiaj poszłam w brązy. Pięknie. Leciutko sobie tutaj jeszcze je połączę. Wow. To na dolną powiekę też to chcę. Cyk. Okej. Ale mi pachnie ten bez tutaj cały czas. Przepiękny zapach. Od razu taki inny się vibe zrobił tego make-upu z tym odcieniem. No, podobuje mnie się to. Tu sobie tylko troszkę mocniej podblenduję. No chopaj, piesku. Przecież piesek musi być obok mnie. Bo wiecie, jak opuszczę oko, no to musi być troszeczkę wyżej. Tutaj to cieniowanie podniesione. Oki Smoky. I tak pomyślałam sobie jeszcze, że wezmę sobie paletkę Nomad i cień Golden Hour. Zobaczcie. To będzie idealnie tutaj. Mam nałożony już ten rudy, powiedzmy, ale jeszcze sobie dołożymy. On jest taki złotawo-brzoskwiniowy. No myślę, że tu będzie pasował ideolo. Elo, mordo, pięknie. To jeszcze odrobinę promienistego. Tak leciutko tutaj pod brewki. I myślę, żeby zrobić sobie właśnie do tego niebieskie rzęsy i niebieską kreskę. I już w ogóle będziemy tutaj przeszczęśliwi, prawda? Wszyscy. Więc spróbuję sobie Blue Color Eyeliner z Claresy w takim pędzeleczku. Wygodne to opakowanko, takie nieduże, poręczne i w rączkę wygodne. No, do takiego kolorku, pomarańczku, złota. Niebieska kreska. Bardzo precyzyjny pędzelek. Tu w wewnętrznym kąciku robię takiego zawijaska. Strasznie lubię takie zawijaski, więc tutaj taki zawinięty kącik, a na zewnątrz klasyczna kreska. Wezmę sobie jeszcze odrobinę Mermaid's Tail, który widzicie trochę jako różowy, ale on ma taki niebieski błysk. I chciałabym tak minimalnie na środku, na tą kreskę, dołożyć sobie tego błysku właśnie. I biorę się za wytuszowanie rzęs. Najpierw zalotka, żeby trochę je podkręcić. I tuszuję kilka warstw, bo wiecie, że ja lubię na grubo mieć kolorowe maskary, także zaraz wracam. A z tej strony zrobię sobie taki eksperyment, że nałożę najpierw sobie białą maskarę, bo mam taką, dostałam kiedyś od mojej Wicki, maskara Color Intense Be Bold. I jako pierwsza warstwa właśnie ta biała. Chcę zobaczyć, czy to faktycznie dałoby coś pod kątem właśnie kolorowych maskar. Czy wtedy ten kolor się mocniej wydobędzie. I druga warstwa na prawym oku.
i pierwsza niebieska na lewym. Ok, na obu oczach mam 3 warstwy tuszu, z tej strony 3 warstwy niebieskiego, z tej strony 1 biała i 2 niebieskie. I wydaje mi się, że na tej białej bazie ten niebieski jest troszeczkę jaśniejszy, przez to odrobinkę bardziej wyrazisty, taki bardziej elektryzujący, neonowy, ale tutaj też jest jakby moim zdaniem elegancko. Więc może dla osób, które lubią takie mega kolorowe makijaże, to taki trik właśnie z białą bazą albo z białym tuszem może być spoczko, ale jakby ona sama w sobie też tutaj spokojnie sobie daje radę i jest pięknie. Ale na make-up dzisiaj wyszedł. To bym na usta już postawiła na coś naprawdę delikatnego, żeby nie było za dużo. Ściągnę sobie tą maseczkę. Ta maska naprawdę bardzo przyjemna, jakby delikatnie zgęstniała jeszcze w trakcie trzymania jej na ustach. I usta są naprawdę bardzo przyjemnie mięciutkie. Konturówka Invite Only z Cosmic Brushes. I trochę takiej szminki High Shine ze Stars w odcieniu, to jest Stars i Bryska Melting Lipstick 02 Randka. I tak się prezentuje skończony makijaż. Dołożyłam jeszcze odrobinkę suchego bronzera, tak żeby mocniej nachodził mi na nos i dorysowałam troszeczkę piegów. Jakoś tak czułam potrzebę, żeby to było takie naprawdę takie wręcz aż wakacyjne w klimacie. No i wydaje mi się, że to też tak fajnie ociepliło mi całość i wygląda po prostu bardzo spójnie. Bardzo podoba mi się ten makijaż. Tak na początku bałam się, że będzie too much, że tutaj jakieś takie błyski złote i jeszcze takie niebieskości tutaj graficzne, ale powiem Wam, że że te kolory pięknie ze sobą pasują i no taki naprawdę taki odważniejszy, ale wakacyjny make-up z tego nam wyszedł. Bardzo mi się to podoba. Przepiękne mają kolory te eyelinery i ta maskara. Także super. Bardzo się cieszę na testy w tym miesiącu. No mam kilka bardzo fajnych paletek, na które się mega ekscytuję. Mamy coś bardziej kolorowego i coś troszeczkę bardziej stonowanego, więc wiecie, idealny balans, w zależności od tego, co będę miała ochotę sobie użyć, to sobie użyję. No ale też jestem ciekawa właśnie, jak będzie mi się używało tych produktów z Claresy, bo nie ukrywam, gdzieś tam zawsze Claresę bardzo lubiłam, ostatnio jakoś tak coraz mniej gdzieś tam pozużywałam różne rzeczy i coraz mniej gdzieś tam było u mnie Claresy, no poza jakimiś takimi hitami, jak właśnie żel do brwi czy coś tam, więc fajnie, bardzo się cieszę, że sobie poużywam tych rzeczy. Dam Wam znać pod koniec miesiąca, jak mi się nimi pracowało. Póki co jakby nie mam się do czego przyczepić, wszystko było naprawdę fantastyczne i myślę, że to może być jakby nowy hit i super tani zamiennik tego pisaczka z NYXa, no ale też popatrzymy sobie te inne rzeczy, jak one mi się noszą, sprawdzają i tak dalej, także jeżeli macie ochotę być na bieżąco i wiedzieć, co o tych kosmetykach myślę, to dam Wam znać w następnej kosmetyczce miesiąca, także żeby nie przegapić, zachęcam do subskrypcji, do podbijania odcinka i lajkowania i komentowania, żeby dać mi odrobinkę wsparcia, no i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dajcie mi znać, jak podoba się ten make-up i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!